Dzień dobry, mówi Dorota Freitag z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie rzeźbę przestrzenną w technice Stone Art z wykorzystaniem PowerTexu. Muszę Ci powiedzieć, że miałam z nią mnóstwo zabawy i mam nadzieję, że to będzie widać. Ten pomysł mi chodził od dłuższego czasu po głowie i zainspirowałam się pracami ceramicznymi. Tam się dosyć często pojawia motyw otwartej głowy i postanowiłam go wykorzystać w PowerTexie. Potrzebuję 2 kółek. To są tak zwane torty styropianowe. Kółka ze styropianu, jedno jest grubości 3 cm, drugie 5 cm, to większe jest 30 cm. To małe kółko zawinęłam w folię żywnościową, żeby po prostu go nie uszkodzić, bo ono będzie tylko moją formą. A następnie w folię aluminiową, żeby ładnie odchodziła od gipsu później i teraz okładam je gipsem modelarskim. To jest gips w postaci nasączonego bandaża, który wystarczy namoczyć w wodzie i odłożyć naszą formę. No i za chwilę ten gips zaczyna się wygładzać i zastygać. I dzięki temu mamy jakby taką sztywną formę, która może być dalej obrabiana za pomocą i usztywniana za pomocą PowerTexu. Teraz większy torcik to będzie moja sukienka. Przecinam go sobie i żeby było mi wygodniej pracować, od razu umieszczam na stojaku podwójnym z 2 prętami. No i teraz tak, do tej sukienki, do tej dolnej części postaci potrzebuję szyję. Szyję wykonuję z folii aluminiowej, zgniatam ją sobie w postaci takiego właśnie wałeczka, no i sprawdzam raz na jakiś czas, właśnie przykładając, czy ta moja szyja już jest właściwego kształtu. Przed chwilą była trochę za wysoka, więc ją z góry docisnęłam. No i w momencie, kiedy ona już ma odpowiedni kształt i odpowiednią wysokość, okleję sobie taśmą malarską papierową. No i coś tutaj mnie podkusiło i użyłam taśmy niebieskiej, która tak właściwie chyba nie do końca jest papierowa. Ona bardziej przypomina troszeczkę jakieś tworzywo w dotyku, więc następnym razem na pewno wrócę do taśmy żółtej, która jest dużo fajniejsza i dużo lepiej przyczepia po prostu PowerTex, nasącza się PowerTexem. Szyję umieszczam taśmą malarską, tak żeby była stabilna. No i teraz potrzebuję szary PowerTex, będzie to technika Stone Art, więc stąd kolor szary się tutaj mi przyda. Najpierw potrzebuję go, żeby zrobić masę. Chciałam powiedzieć, że kot oczywiście nie ucierpiał podczas nagrania tego filmu, nie wypił nic, nie umoczył pyszczka, więc pilnuję tego, ale on uwielbia kamerę. Do szarego PowerTexu dosypałam proszku celulozowego i z jednej porcji tego szarego PowerTexu robię sobie masę, a następnie ją zawijam w folię, żeby mi po prostu nie wyschła. I ta masa za chwilę mi się przyda. Następnie tym płynnym PowerTexem pokrywam cały styropian w dolnej części sukienki, no generalnie sukienkę i tą szyjkę. Tak, żeby tu już zacząć pracować z techniką Stone Art i z masą. Masą okładam szyję, dlatego że ta taśma nie wygląda za dobrze, montażowa, ona tylko tutaj miała przykleić, więc dodatkowo jeszcze okładam szyję masą Stone Art, którą zrobiłam przed chwilą z celulozy i z PowerTexu. No i przy okazji ten dekolt z przodu i z tyłu, boczki ozdabiam taką dodatkową strukturą kamienną, tak tą masę sobie troszeczkę kruszę, właśnie tak nieregularnie ją rozgniatam, tak żeby coś tam się zadziało właśnie na tym dekolcie i na ramionach. Moja głowa w międzyczasie tutaj zastygła, ta z gipsu. Generalnie dobrze jest to podsuszyć suszarką, żeby ten gips był naprawdę suchy, bo w momencie, kiedy jest wilgotny, a u mnie jest jeszcze taki troszeczkę schnący, to PowerTex się go dosyć słabo trzyma, także dużo lepiej, jeśli gips jest super wyschnięty. I z tej samej masy na mokrym jeszcze PowerTexie doczepiam części twarzy, czyli tak, najpierw brudkę, trochę wystającą, żeby wystawała ponad szyję, to było dosyć tutaj istotne, policzki, czyli kości policzkowe, tutaj zaraz jakieś symboliczne przykleję, za chwilę będzie nosek, łuki brwiowe, no i zależało mi na tym, żeby pani miała takie usta, albo jakby sobie śpiewała,
albo jakby sobie właśnie gwizdała, czyli po prostu usta to będzie takie kółeczko z wyciśniętym otworkiem, o właśnie, no i oczy migdałowe zamknięte, no czyli ona sobie przymyka oczy i tak wygląda ukształtowana twarz. Ta masa podczas schnięcia będzie troszkę zmieniać kształt, będzie się kurczyć. Ja sobie jeszcze podczas tutaj kształtowania pomagałam takim dłutkiem gumowym. No i teraz pokrywam wszystko jeszcze mokrym Powertexem i posypuję celulozą, a następnie pędzelkiem staram się wszystko wtłoczyć, tak żeby ta celuloza pięknie połączyła się właśnie z moim Powertexem. I pierwsza warstwa Stone Art już jest gotowa, ale ja oczywiście jeszcze będę dokładać trochę Powertexu i budować tą strukturę kamienia tak, żeby ona była bardziej widoczna. I podobnie postępuję z dolną częścią tej mojej pani, czyli tam, gdzie mam dekolt i szyjkę. Ponownie pokrywam to wszystko Powertexem, bo sama masa nie jest wystarczająco mokra i dociskam właśnie celulozę, a następnie pędzelkiem. Dlatego pędzelkiem, bo to jeszcze nie jest suche. Gdyby było już wyschnięte, robiłabym to na następny dzień, to mogłabym to ręką po prostu poprzecierać i powcierać dokładnie wszędzie właśnie proszek. No i efekt kamienia już mi się uwidacznia. No teraz łączę głowę z szyją i z resztą korpusu. Po pierwsze sam mokry Powertex, a po drugie masa, po prostu masa. Za każdym razem jak dokładam masę, podmalowuję to Powertexem i dopracowuję dłutkiem, tak żeby pięknie połączyć właśnie głowę z brodą, z szyją i żeby to wszystko się pięknie przykleiło, a następnie znowu smaruję Powertexem i posypuję celulozą, tak żeby wszędzie równomiernie powstał ten efekt kamienia. Ta głowa jest taka troszeczkę na bok przekrzywiona i już na tym etapie mogę wyjąć kółko ze środka. Ono sobie tam cały czas było, żeby ten gips mi się nie odkształcił i dobrze jest też wyjąć folię, żeby wszystko mogło bardzo dobrze wyschnąć, no bo folia tutaj powoduje, że ta wilgoć nie ma gdzie uciekać, a jak ją wyjmę, to może sobie schnąć. Wtedy, kiedy schnie, ja mogę jeszcze dodatkowo zrobić mojej pani sukienkę. Znalazłam taki ciekawy, dostałam od pani Marii, dziękuję z góry, taki super, takie tworzywo, taką siatkę. Robiłyśmy kiedyś za jej pomocą pisanki, a teraz mi się idealnie przyda jako sukienka dla mojej rzeźby. No i po przyklejeniu, nasączeniu mokrym Powertexem i po przyklejeniu, w momencie, kiedy to się usztywni, najlepiej na drugi dzień, biorę farbę kredową, no i sobie to wszystko zacznę wybarwiać, no bo trochę koloru jednak mi się tutaj przyda. No wybrałam różowy, bo mam plan co do tej głowy, chciałabym tam włożyć róże. Trochę przypudruję policzki, trochę przypudruję usta i generalnie właśnie farbami kredowymi podbarwiam moją rzeźbę. I na sam koniec jeszcze pomaluję głowę wewnątrz. Tego tutaj nie widać, bo zrobiłam to na następny dzień, kiedy ten gips był już naprawdę suchy. No i pozostało tylko ułożyć bukiet w głowie, roślinki. Na dzisiaj bardzo Ci dziękuję za uwagę. Subskrybuj, podaj dalej. Do zobaczenia.